Programowanie to pojęcie o wielu znaczeniach wzbudzające mnóstwo emocji i skojarzeń, nie zawsze pozytywnych, być może też nie zawsze słusznych. Pewnie każdy z nas ma na ten temat coś do powiedzenia, bo umówmy się, codziennie stykamy się przynajmniej z efektami tego zjawiska. Od smartwatchy przez smart home'y, po całe smart city, wszędzie tam działają apki, czyli po prostu programy komputerowe, jak mawiali boomerzy w czasach prehistorycznych, gdy wall na socialach mógł mieć bardziej dosłowne znaczenie. W większości przypadków mamy na myśli programowanie komputerowe, ale pamiętajmy, że co do zasady programowanie to ustalanie kolejności i innych szczegółów organizacji jakichś działań. Zatem przygotowując się na przykład do wypadu na ryby, jak bohater copypasty pod tytułem Fanatyk, też programujemy, tylko nie w informatycznym ujęciu tego słowa. Ale wracając do naszych ulubionych tak zwanych nowych technologii. Wymagają one kodowania, które przetłumaczy na język komputera, na przykład chcemy zamówić szamę, zalajkować czyjś kawałek albo wygenerować wypracowanie przez czat wspomagany AI. No właśnie, póki sztuczna inteligencja nie zastąpiła jeszcze każdego nerda koszącego grube PLN-y w branży IT, jest dla nas, ludzi, szansa. A jak szansa, to i challenge. Podejmiesz go? Programista, koder czy software developer. Możemy przyjąć, że wszystkie te określenia oznaczają mniej więcej to samo. Osobę budującą aplikacje komputerowe bez względu na docelową platformę, w której apka jest uruchamiana, na przykład desktopową, system operacyjny w naszym laptopie, mobilną, smartfon, czy webową, przeglądarka internetowa uruchamiana na dowolnym urządzeniu. Software deweloperki i deweloperzy nie muszą mieć jednak bezpośredniego styku z kodem, ale mogą projektować i opisywać koncepcję działań programu, którą dalej na odpowiedni język programistyczny przekładają już koderki i koderzy. I z tym też trzeba się liczyć, wchodząc w tę branżę, że być może nie będziemy genialnymi hakerami, jak Elliot z Mr. Robot, ale dostaniemy od naszych projekt menadżerów do zbudowania apkę rysującą 7 czerwonych linii, wszystkich prostopadłych, niektórych w kolorze zielonym, a niektórych przeźroczystych z jedną linią w kształcie kotka oraz dmuchającą balon. Jak? Cóż, w końcu to ty tu jesteś specjalistą. W budowaniu aplikacji komputerowych przydaje się zatem logika, matematyka, zmysł wizualny, a nawet informatyka. Tak, przydaje się, a w pewnych zaawansowanych projektach jest wręcz niezbędna, ale pamiętajmy, że informatyk to niekoniecznie programistka i programista i odwrotnie. Informatyk to raczej osoba z odpowiednim poziomem wiedzy o przetwarzaniu informacji, a nie nazwa zawodu. W końcu nie można odmówić Neo i Trinity z Matrixa, że zrozumieli system i świadomie na niego oddziaływali, ale czy zawodowo go kodowali? Nie sądzę. Co więc, zgłębiając informatykę jako dziedzinę wiedzy, możemy znaleźć zajęcie w innych dynamicznie rozwijających się zespołach albo po prostu opracować nową sztuczną inteligencję, kryptowalutę, portal społecznościowy czy autonomiczny samochód. Psst! Wiedza programistyczna przyda nam się wtedy, by uniknąć nieporozumień. Czy programowanie musi kojarzyć się z super odpowiedzialnym, skomplikowanym, ale mało atrakcyjnym zajęciem? Czy wszystko tu kręci się wokół tworzenia dziwnych analiz biznesowych, wyznaczania trajektorii rakiet i szyfrowania dostępu do bankomatów? Dla części z nas pewnie tak i w tym też jest siła. Wystarczy zerknąć na kariery niektórych pasjonatów informatyki. Nie oznacza to jednak, że na tym branża programistyczna się zamyka. Gry, apki sportowe, programowanie robotów, cyfrowe tworzenie muzyki i grafiki to tylko niektóre obszary, w których potrzebne są różne formy programowania. I niekoniecznie jest to żmudne pisanie tysięcy linijek symboli tekstowych, bo niektóre programy tworzy się bezkodowo, w tak zwanych środowiskach no-code. A może nie tworzenie, lecz testowanie takich rozwiązań okaże się Twoim sposobem na życie.
Oczywiście w każdym przypadku niezbędne są zdolności analityczne, jak najbardziej możliwe do wyćwiczenia, niezależnie od Twoich talentów, predyspozycji czy osobowości oraz dbałość o przejrzystość i porządek. W końcu program to coś, co porządkuje działania. Warto wiedzieć też, że nie wszystkie apki powstają po to, by wnieść coś wartościowego w nasze życie, a większość z tych darmowych jest co najmniej etycznie podejrzana. Zanim kolejny raz bez zastanowienia zaakceptujemy regulamin przed instalacją, pomyślmy, jakie intencje mogli mieć twórcy, udostępniając nam produkt bez opłat. Może jednak coś dzięki temu zyskują. Nasze dane profilujące lub uwagę dla swoich reklamodawców. Wejście w świat programowania uświadamia nam często, jakimi mechanizmami rządzą się te wszystkie informatyczne narzędzia. Buduje to naszą świadomość, a więc podnosi poziom szczególnie ważnego dziś cyberbezpieczeństwa. Na szczęście programowanie to wcale nie taka nowa dziedzina, a dziś szczególnie rozwój tej branży oraz naszych zdolności z tym związanych jest mile widziany w całym rynkowym otoczeniu. Stąd też wiele tutoriali i kursów dostępnych w internecie i to od podstaw. W ramach ćwiczenia odpal grę Flexboy Frogi. W ramach ćwiczenia zapoznaj się z poradnikiem Wisuino.